Okej. Wszystko w porządku? Mam nadzieję, że jest wszystko w porządku. Lecimy. Dzień dobry panie i panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny, niedzielny wieczór. Jak co tydzień chciałem powiedzieć 21:30, ale tak, problemy ze światłem, ale udało się w końcu ogarnąć, nawet widać mnie, ale mimo że kamera, patrzcie, tutaj wszystko widać, laptopy i tak dalej, wszystkie te rzeczy, ale dokładnie wiecie jak to jest. W każdym razie witam jak co tydzień, widzimy się 21:30, dzisiaj z małym poślizgiem, pogadamy sobie o tym, co tam ciekawego w Hormudzie, co rzeczywiście fajnego miało miejsce. Tutaj patrzę, wszystko się zgadza i jak najbardziej. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy. Zaraz wam powiem czemu, ponieważ kilka dni temu, bodajże wczoraj, udało się, przekroczyłem na TikToku 1000 obserwujących. Tak się chyba na TikToku są chyba obserwujący i nie dość, że dzisiejszy live jest na YouTubie, tak jak tutaj, to również tutaj jesteśmy na TikToku, więc witam wszystkich oglądających z YouTube'a. Takie live'y na YouTubie mamy co tydzień. Wszystkich oglądających na TikToku chciałem powiedzieć, więc będziemy sobie gadali, a tematu dzisiaj nie zabraknie, bo rzeczywiście jest dosyć dużo. Pogadamy sobie, panie i panowie, dzisiaj między innymi Jonathan Majors, czyli Kang, między innymi aresztowany. Pod jakimi zarzutami? O tym będziemy dzisiaj sobie mówić. Będzie coś dla graczy, bo będzie o nowym Crashu Bandicoocie, panie i panowie. Counter-Strike 2 i jeszcze w tym roku. Twórcy Dune ekranizują grę Gears of War, więc to jak najbardziej będzie w tym momencie. Co pogadamy? Five Nights at Freddy robią film na podstawie gry, kilka szczegółów na ten temat, ale będzie również o horrorach, bo o Egzorcyście, o nowej wersji Egzorcysty również sobie pogadamy. Anthony Hopkins w nowym serialu Orlando America, wiecie, to ten facet od Dnia Niepodległości, Uniwersalnego Żołnierza i tak dalej. Będą nowości Netflixowe, jak to co miesiąc. Był Jar Jarem Binksem, teraz powróci do uniwersum Star Wars. Tak, o tym też będzie. Niestety będzie przykra wiadomość, ponieważ ktoś stwierdził, że chyba będzie dobrym pomysłem, ażeby nakręcić na nowo Zawrót głowy Alfreda Hitchcocka i będzie nowa wersja, o tym sobie pomówimy niestety. Dzień Szakala również dostanie swoją trzecią wersję, tak, bo druga była z Bruce'em Willisem. Nowy film z Harvey Keitelem i Danym Trejo. Dany Trejo, panie i panowie, jest dobrze. Cameron Diaz znowu rezygnuje z aktorstwa, no niestety. I oczywiście pogadamy sobie o tym, że The Rock, czyli Dwayne Johnson, trollował Shazama, że to dzięki niemu, albo właściwie przez niego wiele rzeczy się nie udało, wiele rzeczy nie wyszło, więc to będzie, już tutaj sprawdzam czat, co piszecie. Nie wiem, na TikToku to jest mój pierwszy live, więc nie wiem, czy się pisze na TikToku, czy coś. Dawajcie znać, jak to wygląda. Jurek Piechota, siemka, witam cię bardzo serdecznie. Dariusz Tokarczuk, witam. Dobry wieczór, panie Marcinie, witam panie i panowie. Pytanie, czy Marcin zmienił czas? Zmieniłem czas, to troszeczkę mnie rozkojarzyło, no ale daliśmy radę. Cześć Gloneo, witam bardzo serdecznie. Ciekawy gier, fajnie, że jesteś. Wiktor Z, dobry wieczór, jest Ironek, jest Krzysztof, bardzo mnie to cieszy. Łowca duchów, witam cię również bardzo serdecznie. Brontos, cześć, dziś może być przy świecach. Fajnie było przy świecach, to taki nastrojowy w ogóle klimacik jakiś. Muszę coś wymyśleć w ten deseń, żeby było rzeczywiście zawodowo. Odpalaj po ciemku przy świecach, będzie romantycznie. Ta? I tylko jeszcze może coś byśmy wymyślili, zobaczymy. Nie mam, może to nadadzmy raz. Wiciu 66, bardzo serdecznie witam cię również. Krzysztof Kubiak, nowe Vertigo, co się no właśnie, o tym będziemy mówili. Także zobaczcie, remake Psychozy Hitchcocka już był i też nie za dobry wypadł. No beznadziejny, ja remake tej Psychozy, czyli Psychoza omawiałem i no i wiecie dokładnie, że to nie było dobre kino. Cześć Eagle, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, w ogóle skoro jesteśmy na TikToku po raz pierwszy, to się wam pochwalę, bo jeden z moich to chyba się nazywa tam TikToków, no nomen omen, bo na YouTubie są shorty, na TikToku to są TikToki, jeszcze wrzucam to samo na Facebooka, na Twittera i na Instagrama, tam są marolki. W każdym razie ten, który mówię o Robercie Patryku i o Terminatorze 2, wiecie, no to jak zawsze, przekroczył 250 000 wyświetleń. Także naprawdę brawka wielkie dla wszystkich na TikToku, jesteście niesamowici ludki, także bardzo mnie to cieszy. No jest szaleństwo, jest po prostu coś pięknego, coś niesamowitego. Jeszcze lampka wina i muzyka przy skrzypcach. No widzisz, a ja jak zwykle tylko i wyłącznie herbatka, także wasze zdrowie. Herbatka dzisiaj, no ale mówię, ta zmiana, że tak powiem, godziny troszeczkę rozwala system, no ale udało się, jest nie najgorzej, może coś się uda. Słuchajcie, zaczniemy od tego właśnie Jonathan Majorsa, więc popatrzymy jak to z nim wygląda. Tutaj już popatrzę. Dobra, w porządku, jest elegancko. Słuchajcie, Jonathan Majors aresztowany pod jakimi zarzutami? To akurat jest artykuł The Hollywood Reporter, więc o tym sobie pogadam. Zanim już o tym powiem, drodzy TikTokowi oglądacze, widzowie,
Co tydzień, 21:30 czasu polskiego. Mówię polskiego, bo akurat widownia tego kanału na YouTubie oczywiście to jest Polska, Wielka Brytania, Ameryka, Irlandia i tak dalej, ale co tydzień widzimy się i właśnie omawiamy sobie wydarzenia bieżące, to co w minionym tygodniu wydarzyło się w świecie kultury, czyli filmy, muzyka, seriale, gry i tak dalej. A akurat tutaj się okazało, że Jonathan Majors, znany no jak mówię, między innymi z filmu Creed 3, a także z filmu Ant-Man, został aresztowany. Jonathan Majors, którego ostatnio mogliśmy oglądać w filmach Ant-Man i Osa, Quantumania oraz Creed 3, został aresztowany w sobotę. Aktor został oskarżony o napaść na kobietę podczas kłótni w domu. Przedstawiciele Majorsa zaprzeczają jego winie. No, zobaczymy, jak to będzie. Nowojorska policja wystosowała oświadczenie w tej sprawie. Funkcjonariusze opowiedzieli na telefony alarmowe, z którego wynikało, że w mieszkaniu w Chelsea toczy się kłótnia między 33-letnim mężczyzną a 30-letnią kobietą. Jest grubo, jest poważnie. Ofiara zgłosiła policji, że została pobita, a funkcjonariusze dokonali bezproblemowego aresztowania 33-latka, jak wynika z ujawnionych informacji. Tak patrzę, bo coś tutaj się pojawia na Instagramie, na TikToku, ale nie będę reagował. Powoli. Kobieta doznała lekkich urazów głowy i szyi, została zabrana do szpitala. Policyjne oświadczenie identyfikuje napastnika jako Majorsa. Podstawą do aresztowania aktora były zarzuty duszenia i pobicia, więc to nie tylko Ezra Miller w tym momencie odjechał w kosmos, to rzeczywiście kilka innych rzeczy, bo jest naprawdę, jest grubo, jest dziwnie. Nie zrobił nic złego. Zamierzamy oczyścić jego imię i wyjaśnić tę sprawę, komentują przedstawiciele aktora. Dajcie znać na TikToku, czy wszystko dobrze słychać, czy jest w porządku, bo tak troszeczkę jest zasłonięty telefon, bo delikatnie mówiąc ze statywem były problemy przy świetle. Kim jest Jonathan Majors? Chyba nie trzeba nikomu mówić, rzeczywiście zaskakuje, bo naprawdę ostatnio mieliśmy, że Ezra Miller odpierniczał. Ezra Miller rzeczywiście szalał całkowicie. Nie wychodziło mu to na dobre, wiecie, ten facet od Flasha, no to było po prostu jazda, a tym razem się okazuje, że no kolejny aktor odjechał, troszeczkę się odkręcił, nie wiem naprawdę, co na ten temat myśleć. Nie będę nic wyrokował, spokojnie, nie będę mówił, o winny to on, spalić go i w ogóle, albo nie, on jest niewinny, na pewno czas pokaże, zobaczymy. Domyślam się, że tutaj się może wszystko rozejść o pieniądzury, pewnie jeżeli będzie jakaś ugoda poza sądem, to może rzeczywiście jakoś to będzie wyglądało. No nie mam pojęcia, popatrzymy, już patrzę, tutaj piszecie. Doszedłeś po siebie po tym horrorze, czyli Władcy Lalek. Słuchajcie, Władcę Lalek obejrzałem już wszystkie 15 części. Nagrałem recenzję 14 części nagrałem już recenzję. Została mi jeszcze ostatnia, 15, czyli to jest bodajże Władca Lalek, Puppet Master, Dr. Death, a także co jeszcze? Odcinek z podsumowaniem. Jest to mi jeszcze zostało do zrobienia, ale ktoś mi podrzucił na Discordzie, na naszym Discordzie ktoś mi podrzucił informację, że jest gra Władca Lalek The Game i to funkielnówka. Dopiero bodajże 3 marca miał swoją premierę, więc najprawdopodobniej od przyszłego tygodnia na Twitchu będę ogrywał Władcę Lalek, bo chcę ogrywać, w czerwcu wychodzi gra Robocop, co mnie bardzo cieszy, bo Peter Weller jest osobą, która będzie podkładała głos pod Murphy'ego. No i tym bardziej, że polskie studio to robi, a mówię, do tego czasu spokojnie jakoś to ogram. Ja tylko i wyłącznie yerba mate. No widzę, akurat dzisiaj sobie uskuteczniam Earl Grey, herbatka Earl Grey, także nie ma problemu. Poza tym wiecie, jak jest taka bestia jak ja, która gada, a jak nie gada, to gada, no to rzeczywiście niech to w ogóle będzie. W ogóle odkopałem twoje recenzje Karła i oglądałem na przemian film, a potem recenzję. Na razie dotarłem do 4 części, a oglądam od tamtego tygodnia. No Leprykon, a też na starym kanale jest, domyślam się, także grubo. Major zostanie memem, bo to inne wcielenie Kanga. Może rzeczywiście. Cześć, Stefan Skywalker, witam cię bardzo serdecznie. Ironek pisze, jeśli się okaże, że jest niewinny, to szkoda, że to się wydarzyło akurat w takim momencie wzlotu jego kariery. Jeżeli sąd udowodni jego winę, każde przestępstwo musi być karane, niezależnie kto je popełnił. Jak najbardziej. No to nie ma znaczenia kto co, gdzie, jak. Nie interesuje mnie, czy zarabiasz 10 zł, czy zarabiasz miliony, czy jesteś Jaś Kowalski z Ociupinek Wielkich, czy jesteś Majors. Jesteś winny, dziękuję bardzo, po herbacie. Tak, zgadza się, Igor, to nie zabawa, no to w tym momencie już jest, wiesz, doszło do rękoczynu, tylko zobaczymy, czy rzeczywiście będzie coś udowodnione. Przypominam, że Karim Benzema, Frank Ribery i Cristiano Ronaldo też byli oskarżeni o różne haniebne czyny, każdy z nich został oczyszczony z zarzutów. Wielu było aktorów, w ogóle postaci ze świata show biznesu, kultury i tak dalej, którzy byli oskarżeni, także dokładnie wiecie, że to jest różnie. Przypominam, panie i panowie, jeżeli wam się podoba, dajcie łapkę, a na TikToku też chyba łapkę, polubienie, czyli jakoś tak. Marcin, czy wybierasz się na Dungeons and Dragons?
Dragons kupa smaczków dla graczy w zwiastunie u mnie dopiero 10 kwietnia będzie niby. Wiesz co, ja nie grałem nigdy w Dungeons and Dragons, pewnie się wybiorę, zobaczymy jak to będzie. Pamiętam, że wybrałem się na Warcrafta i się przejechałem na tym filmie, bo dokładnie poszedłem z kolegą i Jason mówi, ty, ale fajnie, mnóstwo smaczków. Ja mówię, jakie, bo ja nie znam. Mówi, a stary, a ja już w Warcrafta gram tam od 500 000 lat. No jemu rzeczywiście się to podobało, a u mnie to było tak troszeczkę niekoniecznie. Więc zobaczymy, jak to będzie z tym Majorsem. Jestem ciekaw, mam nadzieję, że to wyjdzie dobrze, ciekawie, fajnie i będzie chciałem powiedzieć, rozejdzie się po kosie, no ale jeżeli jest jego wina, no to trudno, musi dostać w dupę i po herbacie, no i to wszystko. Słuchajcie, coś dla graczy tym razem, czyli Crash Bandicoot powraca, jak ładnie podaje Activision, ale nie do końca tak, jak się spodziewacie. Bardzo mi przykro, drodzy widzowie. Crash Bandicoot i jego drużyna powracają w nowej odsłonie jako 4v4, czyli 4x4, drużynowy multiplayer, jakiego jeszcze nie znacie. Okej, w porządku. Opracowany przez Toys for Bob i wydany przez Activision Crash Team Rumble zadebiutuje już 20 czerwca tego roku. No czyli panie i panowie, bardzo niedługo. Od dziś możecie zamówić grę, otrzymując dostęp do zamkniętej bety, która odbędzie się między 20 a 24 kwietnia. Przypomnę również, że beta do najnowszego Diablo w tym momencie trwa, także jak najbardziej możecie sobie śmignąć. W zamkniętej becie Crash Team Rumble będzie można wybrać jednego z 5 bohaterów i złoczyńców znanych z uniwersum Crasha. Gracze będą mogli również wybrać jedną z 3 różnorodnych map, różniących się wielkością, układem, wyzwaniami, stacjami relik, które odblokowują unikalne moce. Uczestnicy bety będą mogli zagrać jako Crash, Coco, Tona, Neo Cortex i Dingo Deal. Wyposażając swoje postacie w unikalne mocy i używając specjalnych ruchów oraz zdolności, aby wygrać. No, brzmi ciekawie. Ja akurat chciałem powiedzieć, wychowałem się na Crashu, no ale nie akurat. Ja wychowałem się na Sonicu, więc troszeczkę inaczej to wygląda. Kurczę, ja na TikToka, a tutaj zasłoniłem trochę mikrofon. Może nie być słychać. No trudno, w tym momencie już nic nie zrobię. W Crash Team Rumble każda z postaci należy do jednej z 3 ról. Obrońcy, wsparcia lub strzelca. Drużyny będą musiały wykorzystać różne role współpracujące ze sobą, aby jako pierwsze zdeponować jak najwięcej owoców Wumpa w swojej strefie zrzutu, jednocześnie pilnując strefy zrzutu drużyny przeciwnej. Unikalne moce reliktu dają dodatkowych elementów strategicznych do gry, które członkowie drużyny mogą wykorzystać, aby zdobyć przewagę podczas zdobywania punktów. Wszystko to zwiastuje, że będziemy mieli do czynienia z bardzo nietuzinkową produkcją, która przynajmniej na pierwszym pokazie prasowym wyglądała na raczej niepotrzebnie skomplikowaną. Jak będzie w praktyce? Czy na takiego Crasha czekamy? Przekonamy się już wkrótce. Jestem ciekaw, bo akurat tutaj wiem, że jest dużo graczy, więc jestem ciekaw, czy Crash to jest to, co lubicie? Czy raczej, daj spokój stary, nie będziemy w Crasha grać, co wy tam normalnie piszecie. Już patrzę, a to już było. A jak Marcin wrażenia po meczu z Czechami, pyta Wiciu. Stary, weź nie, daj spokój po prostu. Słuchaj, siadamy sobie z Wiktorem, bo oczywiście odpalamy, mówi, tato, zrobisz popcorn? Tak, zrobiłem mu popcorn elegancko, leję sobie herbatkę. Tato, zrób mi domek, zrobiłem mu domek, jest gwizdek elegancko, robię mu domek elegancko, a tu nagle Borek, gol! Ja mówię, super, szczeliliśmy, patrzę, 28, 7 sekunda, walnęli nam lampę. Ja mówię, ja pierdzielę, co tutaj się dzieje, o co chodzi? No ale dobra, spokojnie. Okej, zrobiłem Wiktorowi ten domek, nie? Podaję mu popcorn, gol! Ja mówię, dwie bramki w 3 minuty, mówię, ja cię kręcę normalnie, a ja jeszcze mam dużo włosów, żeby sobie je rwać. To mówię, ale dosrali, po prostu masakra. No ale chciałem powiedzieć, nie, jutro z Albanią będzie Jak jutro z Albanią przyjmiemy 3, to po prostu będzie grubo. No ale słuchajcie, dobrze wiecie, że nawet z 5. miejsca my wychodzimy przez Ligę Narodów, więc szkoda gadać. Lubię Crasha, ale multi raczej nie mam z kim grać. O, pisze Lancel, no widzisz. Ja wychowałem się na Super Mario 64 i Legends of Zelda, pisze Ironek, pięknie. Polakom starczą agresję na całe pierwsze 15 sekund meczu, no. Ktoś mi mówił, że spokojnie, oni przez pierwsze 27 sekund mieli kontrolę, także nie jest najgorzej. Wolę Diablo, ale jeszcze nie wiem, czy kupię na premierę, pisze Brontos. Ciekawy gier, ja Crasha lubię, ale raczej w tę nową część nie zagram, bo mam i tak już sporo innych gier w kolejce. No widzisz, no to bardzo dobrze. Najbardziej mnie bawią ludzie typu, gdyby w Polsce rządził Tusk, to moglibyśmy wygrać z Czechami i Belgią, niektórym polityka mózg wyżarł. Krótko mówiąc, na to powiem, czy tobie się wąski sufit na łeb nie spadł, po prostu tyle w temacie, wiecie, nie będę akurat debili komentował,
bo tych akurat ostatnimi czasy jest za dużo. A dobrze wiecie, że ja nie lubię politykować. Słuchajcie, lecimy dalej z grami, bo rzeczywiście jest dużo. Teraz będzie Counter-Strike 2. Mam nadzieję, że tutaj są jacyś gracze. Akurat to jest na podstawie wpisów z Twittera. Plotki są potwierdzone. Counter-Strike 2 jeszcze w tym roku. Po tygodniach plotek i przecieków otrzymaliśmy w końcu oficjalne potwierdzenie. Counter-Strike 2 nadchodzi jako darmowa aktualizacja do CSGO, panie i panowie, więc sięgać po niego będziecie wcinać. W ostatnich tygodniach społeczność Counter-Strike bardzo aktywnie spekulowała na Twitterze, że oficjalne ogłoszenie drugiej części ich ulubionej strzelanki sieciowej będzie miało miejsce niemalże każdego dnia. Firma Valve zdecydowała się na nie przedłużać dalszego oczekiwania graczy i ostatecznie ujawniła swoje plany. Wygląda na to, że Counter-Strike czeka prawdziwy renesans. Jeśli zastanawiacie się, co stanie się z waszymi zbieranymi przez lata dobytkiem, spieszę z informacją, na którą na pewno was uspokoi. Wszystkie zgromadzone przez lata przedmioty w Counter-Strike przeniosą się do CS2 i bardzo dobrze, i to jest rzeczywiście dobra wiadomość. A każdy z nich będzie wyglądał jeszcze lepiej dzięki oświetleniu i materiałom silnika Source 2. Oprócz wsparcia dla starszych modeli i wykończeń, wszystkie standardowe bronie zostały wyposażone w ulepszone modele wysokiej rozdzielczości, co wpłynie na wygląd niektórych wykończeń. Więc rzeczywiście poważnie. Dajcie znać, gracie w CS-a, czy raczej sobie odpuszczacie? Sprawdzę, co to jest z tym. O, proszę bardzo. A widzicie, sekundka. Drogi TikToku, ja akurat miałem czat zasłonięty, więc bardzo przykro mi, że nie mogłem niestety poczekać. A to ja ci kręcę, aż tyle jest. Sekundkę tylko odpowiem na pytania. Rób tak dalej. Okay. Is this Scottish? No, it is not Scottish, mate. It's Polish. A Black Adam film będzie o roku. Co tutaj dalej? Witam z Irlandii, pisze Piotr Gdański. Witam cię bardzo serdecznie. Witam również Gabał dołączyli. Także drodzy TikTokowicze, przepraszam bardzo, ale czat niestety mam zasłonięty, więc nie będę mógł dużo odpowiadać. Postaram się co jakiś czas odpowiedzieć. Lecimy dalej z CS-em. Gdzie tutaj byliśmy? Aha, częstotliwość aktualizacji serwera nie będzie już wpływała na poruszanie się, strzelanie ani rzucanie granatami w końcu. Dzięki nowej architekturze serwery w CS2 są w stanie precyzyjnie określić moment rozpoczęcia ruchu, strzału z broni czy rzutu granatem, co sprawia, że wasze działania będą płynne, niezależnie od częstotliwości aktualizacji. No i to jest dobra wieść dla tych wszystkich, którzy kochają CS-a. Tutaj już patrzę, czy tutaj są Fortnite i Roblox miały ustąpić stronu FPS online i być zastąpieniem dla przez CSK. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeszcze jedna jest informacja na temat gier, a właściwie na temat filmu na podstawie gry. Twórcy Duny ekranizują grę Gears of War. Będzie się rzeczywiście, panie i panowie, działo. Gears of War, lubię Gears. Powiem wam, a w sumie jesteśmy tak tylko w kilka osób. Właśnie ostatnio zamówiłem na Amazonie trochę sprzętu, bo tak wiecie, filmowa Irlandia, przydałoby się to nakręcić, więc tam jakieś będą gimbale, mikrofony, ale na razie cicho. Jak będzie, to wam powiem i pokażę. Może jakiś nawet zrobię unboxing. Zobaczymy, jak to będzie. Strzelimy gola w meczu z Albanią, ale obawiam się, że nie do tej bramki, co trzeba. No, zobaczymy. Przypomniał mi się tekst z Uncharted. We will give you a proper Scottish welcome. I might. No, nie, do Szkocji do kawałek, chociaż tak naprawdę z Irlandii do Szkocji to nie jest daleko, bo pewnie trzeba wsiąść w samolot, no to pewnie 50 minut. Tyle co z Tarnowa do Krakowa. Dobra, a to sobie gadacie. Ja obóz Sony, także Gears of War nie ten obóz. No słuchaj, ja akurat jestem też obóz Sony, no bo mamy PlayStation, nie mamy Xboxa, więc to może być różnie. Producenci ekranizacji Gears of War, czyli to z artykułu, już wam mówię, Variety akurat podaje. Producenci ekranizacji Gears of War wrzucają wyższy bieg. Przygotowany przez platformę Netflix projekt oparty na serii gier wideo ma już scenarzystę. Jest nim John Spahitz, który napisał m.in. Dune i jej nadchodzącą kontynuację Duna Part 2. Więc no, całkiem sensownie, całkiem elegancko. Oprócz 2 części widowiska Duna, John Spahitz ma w swojej filmografii także takie tytuły jak Prometeusz. W porządku. Prometeusz nie jest najgorszym filmem. Bywały gorsze części Obcego, jak na przykład Obcy Covenant, Alien Covenant, Doctor Strange i Pasażerowie. No to już dużo lepiej. Perspektywę pracy nad ekranizacją słynnej serii gier wideo skomentował, mówiąc, że Gears of War chce być kinem i jestem podekscytowany, mając szansę pomóc w tym, by tak się stało. No zobaczymy. John to mistrz opowiadania historii z talentem do tworzenia epickich światów science fiction. Do tego szczerze kocha Gears of War.
Nie moglibyśmy wymarzyć sobie lepszego partnera. By uhonorować naszą serię i dostarczyć fanom autentyczną historię, czytamy w oświadczeniu stacji Studia Coalition, która jest współproducentem projektu. No okej, w porządku. W planach producentów jest film pełnometrażowy oraz serial. Czy coś takiego, jak robi nasz paputek Wegetka? Proszę bardzo. Czemu nie? Akcja pierwszej części Gears of War rozgrywa się na przypominającej Ziemię planecie Sera. 14 lat temu została ona zniszczona w wyniku ataku zamieszkującej podziemne rasy o nazwie Locust. Miliardy ludzi zginęły, a powierzchnia planety zmieniła się w ruinę. Jest jednak szansa na zakończenie krwawej wojny. 4-osobowy oddział żołnierzy pod wodzą weterana Marcusa Phoenixa wyrusza na niebezpieczną misję, której celem jest ostateczne pokonanie przerażających mieszkańców podziemnego świata. Debiut tej gry to był 2006 rok. Zobaczymy, jak to będzie. Do tej pory seria doczekała się 5 numerowanych odsłon. Gears of War Judgment, realizowane przez polskie studio People Can Fly oraz taktyczne strategie Gears Tactics. Poniżej oczywiście jest zwiastun, którego nie mogę wam pokazać, bo oczywiście są prawa autorskie, więc wiecie dokładnie, jak to się ma. No, ja akurat, jak mówiłem, jestem obóz inny, czyli krótko mówiąc PlayStation, a także PC, komputerowiec raczej, ale to już wiecie, jak to jest. Spokojnie, Marcinie, ten dziwny Android grający w kosza już sobie poszedł. Aha, no to bardzo mnie to cieszy. Już tutaj patrzę. Ja już swoją topkę roku miałem. The Last of Us, Krzyk 6, kokainowy biś. Krzyk 6, właśnie, bo pytaliście, bo to był dosyć pracowity weekend, jak zresztą widzieliście. W piątek nic nie pojawiło. W sobotę, czyli wczoraj, pojawił się John Wick 4. Tak, udało mi się zobaczyć Jacka Wikowskiego, więc wrzuciłem recenzję w sobotę rano. Dlatego właśnie tak. Kubuś, Puchatek, Krew i Miód. Dopiero się dzisiaj pojawił. Miał być wczoraj, no ale wiadomo, że nie ma co wrzucać dwóch. Pojawił się dzisiaj i widzę, że kochacie go, bo ogląda się super świetnie, rewelacyjnie. Także dziękuję, wielkie brawka dla was. Także możecie sobie go spokojnie oglądać. On jest od dzisiaj. Ja wiem, że on już był wrzucony wczoraj, ale tylko i wyłącznie dla wspierających. Tak samo właśnie pytaliście o Krzyk 6. Kiedy będzie Krzyk 6? 6. część, no oczywiście to jest Zaległość, czyli kultowy horror, będzie wrzucony jutro dla wspierających. Postaram się, żeby jeszcze był dzisiaj. Mam nadzieję, że się uda i że będzie do zobaczenia. Cześć Matysowy, witam Cię bardzo serdecznie i cześć Adalet, witam Cię również. Fajnie, że jesteś. Puchatek to taka bieda wersja kokainowego. Bardzo, bardzo bieda, bo technicznie jest masakra po prostu. No, krótko mówiąc, to jest film amatorski, gdzie dostali więcej kasy, żeby dokręcić i to wszystko, sceny. Ale podobało mi się, bo widziałem dużo spójności z moimi poprzednimi filmami, jak na przykład z Dzieciakiem czy z Predatorem, więc witam serdecznie. Właśnie skończyłem oglądać Zejście, ale to był miodny seans, to zakończenie. Mówiłem Ci, Nocturno, że jest rewelacja. Jest jeszcze druga część Zejścia, no ale tej już nie polecam. Jak ja czekam na Dune, na 99% będzie w topce roku z Johnem Wickiem 4. No a wiadomo, że John Wick już niedługo, panie i panowie, powróci w filmie Ballerina, który jest tak zwanym spin-offem. Powracam również Ian McShane, powracam również w swojej ostatniej roli oczywiście w uniwersum Johna Wicka, nasz, no co tu dużo mówić, concierge, tak się chyba rzeczywiście nazywa, gospodarz sali, gość, nieważne. Więc kilka jest, oczywiście Angelika Houston powraca, Anna de Armas, więc rzeczywiście dosyć dużo fajnych, ciekawych osób. No i w tym momencie również będzie się kręcić niedługo serial, czyli Konstantin, lata 80. Ponoć Mel Gibson ma w nim wystąpić, a na dodatek, panie i panowie, już jest zapowiedziana, trwają fazę preprodukcyjne przy Johnny Wicku 5. Nie powraca na fotel reżysera nie powraca Chad Stahelski. On powiedział, że dziękuję bardzo, on ma kilka innych projektów, na którymi się chce skupić, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja ostatnio powtarzałem oryginalny Krzyk na Sky Showtime, chyba moja ulubiona seria slasherów. No i proszę bardzo. Continental, a co ja powiedziałem? Powiedziałem coś innego? No, chodziło o Continental, czyli o ten cały hotel. Więc słuchajcie, a żeby zakończyć temat gier albo filmów na podstawie gier, Five Nights at Freddy's. Kto dołączył do obsady? Podaje deadline. I słuchajcie, ekranizacja gry wideo Five Nights at Freddy's już powstaje, a do obsady dołączyli kolejni aktorzy. Obok wcześniej ogłoszonego Josha Hutchersona, Matthew Lillard, proszę bardzo, pytali się dopiero o Krzyk, mówicie i chcecie. I Mary Stuart Masterson, na ekranie pojawi się także Kat Connor Sterling, można znać z filmu Tydzień Życia.
Za kamerą produkcji stanie studia Blumhouse stanie Emma Tammy, odpowiedzialna m.in. za Demony Prairie, aż sprawdzę, czy coś jeszcze innego ciekawego jest. Into the Dark, taki jeszcze poprzedni, i The Left Right Game. Okej, nie kojarzę nic z tych akurat tytułów. Demony Prairie, a teraz Into the... Zobaczę pełną filmografię, może coś więcej jest. Nie ma, tylko akurat te produkcje. No ale akurat jakoś tak to wygląda, że może nie będzie najgorzej. Zdjęcia do kinowej wersji gry powstają w Nowym Orleanie. Tami napisała scenariusz filmu do spółki z Setem Kadebakiem oraz autorem wirtualnego pierwowzoru z kodem Cotonem. W realizacji jest zaangażowana firma Jim Henson's Creature Shop, która ożywi na ekranie animatroniczne postaci z pierwowzoru. Czyli fajnie, czyli będą nie cyfrowo, nie montowane gdzieś tam w komputerze robione, tylko będzie jak najbardziej na żywca animatronika, czyli krótko mówiąc tak jak wyglądał Terminator w pierwszej części, tak jak wyglądał Chucky na początku w pierwszych 3 filmach i tak dalej, i tak dalej. Bohaterem filmu, tak jak w pierwszej odsłonie gry z 2014, będzie ochroniarz, który rozpoczyna pracę w pizzerii Freddy Fazbear's Pizza. Podczas pierwszej nocnej zmiany dowiaduje się, że przeczekanie do rana będzie przerażającym wyzwaniem. Dziś FNAF to pełnoprawne uniwersum składające się z gier, komiksów i książek. Prace nad filmowym projektem rozpoczęły się jeszcze w ubiegłej dekadzie. Tak, dla tych wszystkich, którzy myślą, że dekada to rzeczywiście dużo. No nie, no niekoniecznie, nie w tym aspekcie. W pewnym momencie stanowisko reżysera piastował sam Chris Columbus, twórca takich hitów jak Kevin Sam w domu czy Harry Potter i Kamień Filozoficzny. To dopiero byłoby rzeczywiście Kevin z FNAF-em. No ale Coton nieustannie blokował jednak realizację filmu, ponieważ był niezadowolony z kolejnych wersji scenariusza. Aktorka, a tutaj jeszcze, Kat Connor Sterling. Aktorka występowała dotąd w epizodycznych rolach. Pojawiła się m.in. w serialach The Gifted, The Resident czy 911. Przełomem dla Sterling okazał się otwarty casting do produkcji w platformie Netflix Tydzień Życia, który wygrała. Jako Presley pojawiła się u boku Kevina Queena, Bailey Madisona, Davida Koshnera i Sherry Shepard. Okej, w porządeczku. To akurat mi się wydaje, to będzie jedna z tych pozycji, które trzeba będzie obejrzeć, trzeba będzie omówić. Bo akurat wiem, że wśród Was jest dużo osób, które kochają FNAF-a. Rzeczywiście jesteście bardzo, bardzo zainteresowani. No i czemu nie? Jak jest ciekawy film, a nawet jak film nie jest ciekawy, to trzeba go omówić. Kudłaty i Stus Krzyku. Tak, ale poza tym między innymi niesamowita rola w filmie chociażby 13 duchów. Nie wyobrażam sobie filmu Five Nights at Freddy's. No pewnie nie ty jedyny, akurat pewnie dużo osób sobie nie wyobraża, no ale powstanie, więc będzie i zaraz sobie pogadamy o tym dalej, panie i panowie. Ja przypominam, że dzisiaj sobie gadamy o wszystkim, co ciekawego w minionym tygodniu wydarzyło się w świecie filmu. Zaraz pogadamy, panie i panowie, o horrorach. Egzorcysta Linda Blair na planie nowej odsłony serii. Czy zobaczymy ją w filmie? Tak, może akurat będzie. Jeszcze kilka innych rzeczy. Nowości Netflixowe, Dzień Szakala, Cameron Diaz, a także pogadamy o tym, czy Dwayne Johnson to kawał dupka, czy akurat nie. Ja nadrobiłem Shazama. Udało mi się obejrzeć Shazama, więc postaram się, żeby recenzja pojawiła się w tym tygodniu, no ale dopóki nie będę nic mówił, to nie będę nic mówił. Słuchajcie, to jest akurat artykuł Above the Line. Na początku marca zakończyły się zdjęcia do nowej wersji filmu Egzorcysta. Dziś dowiedzieliśmy się, że w realizacji horroru uczestniczyła Linda Blair. Dla tych, którzy nie pamiętają, to jest ta dziewczynka, czyli Reagan z oryginału. Czyli jedna z gwiazd klasycznego oryginału z 73 roku oraz jej kontynuacji z 77 roku. I kontynuacja z 77 roku to był... To była bzdura, to był beznadziejny film, mimo że wystąpiła tam ona, że wystąpił tam James Earl Jones, a także nawet chyba wystąpił Richard Barton, jeżeli się nie mylę. W każdym razie recenzja omówiona i film za seria w ogóle omówiona została na kanale. Aktorka spędziła na planie zdjęciowym zaledwie kilka dni, jak ujawniła rzeczniczka studia Blumhouse. Blair została zatrudniona przez producentów w charakterze doradczyni. Lipa, panie majster, lipa. Niewykluczone jednak, że ponownie zobaczymy jako Regan McNeil, która w pierwszym i drugim Egzorcyście została opętana przez demona Pazuzu. Nie Pazura, tylko Pazuzu. Wydaje się o tym bardziej prawdopodobne, że w obsadzie nowego filmu znalazła się Ellen Burstyn, odtwórczyni roli Chris McNeil, czyli matki Regan. No, zobaczymy, może być rzeczywiście dobrze. Egzorcysta powstaje według tego samego modelu co Halloween, Halloween Zabija oraz Halloween Finał. No i to mnie martwi.
bo o ile Halloween było dobre, to Halloween zabija i Halloween finał, dobrze wiecie, to było dno. To było dno dna i potem się dno oberwało. No ale jakoś. Film weźmie za punkt wyjścia oryginał i otworzy furtkę dla rozgrywających się po latach sequeli. Ależ pięknie. Za reżyserię odpowiada autor nowej trylogii Halloween, czyli David Gordon Green, czyli idą na łatwiznę. Zobaczymy, czy tak będzie. Film produkują Blumhouse, Morgan Creek, Universal i platforma Peacock, które zapłaciły łącznie ponad $400 milionów za prawa do wskrzeszenia serii. A przypomnę tylko tym, którzy nie pamiętają, że film Egzorcysta powstał na podstawie książki, która powstała dzięki Groucho Marxowi. Tak, temu o tych komedii. A chcesz wiedzieć czemu? To sprawdź recenzję moją tegoż filmu, to się dowiesz. Film pierwszy z zaplanowanej trylogii ma opowiadać o ojcu dziecka Odom Jr., której, jak podejrzewa, zostało opętane. W tym celu zwraca się do kobiety, która przed laty przeszła to samo. Jest nią Chris McNeil, czyli Helen Burstyn z oryginału. No i oczywiście to w tym momencie mamy streszczenie, co, gdzie, jak i kiedy to wygląda. Jestem troszeczkę, to nie jest film, który trzeba zrobić nową wersję, tak akurat rzeczywiście nie potrzeba, to jest akurat jakaś pomyłka. Moja druga żona miała na imię pomyłka, powiedział komisarz Siara. Wydaje mi się, że to jest po prostu niepotrzebne, a to dużo mówić. No, tutaj dostaliśmy więcej kontynuacji, więcej bzdurnych rzeczy, no ale tak jest. Największe arcydzieło to i tak Egzorcysta 3. Nie, Ironek, Egzorcysta 3 był dobrym filmem, bo Egzorcysta 3 tak w ogóle był nakręcony jako osobny thriller. Potem stwierdzili, że podłączą to pod Egzorcystę, były dokrętki, dorzucili, ale jako taki on nie jest zły. On jest ciągle lepszy niż dwójka, przynajmniej mi się tak podoba. Tym filmem zniszczą mi dzieciństwo. Egzorcysta to jeden z tych horrorów, które zapoczątkował u mnie miłość do gatunku i naprawdę nie powinno się robić. Za chwilę zresztą pogadamy o innym filmie Alfreda Hitchcocka. Słyszałem, że Bursztyn nie chce mieć już nic wspólnego z Egzorcystą, widocznie przeprosiła się z serią. Jurku, pewnie zgodziła się włoska firma Mamonna, Casucci i Szmal. Może przynajmniej pierwsza część tej trylogii będzie dobra. No może będzie tak samo jak przy okazji Halloween, co nie? Pazuzu wraca, przecież przez niego drugi Egzorcysta to pośmiewisko. To nie przeszkodziło im, żeby potem zrobić, ile było tych części? 4-5? Przecież ten film z Izabelą Skorupko, tę wersję, oni puścili wersję reżyserską, gdzie nie ma Skorupko i nie ma chyba Skarsgarda, już nawet nie pamiętam w tym momencie, i nakręcili od nowa. Takie dokrętki były zmiany w scenariuszu, masakra po prostu. Tak, był jeszcze prequel Egzorcysty, no właśnie to o tym mówię. Już tutaj sprawdzę, w międzyczasie zerknę na TikToka, co tutaj się dzieje. Czy to Putin na kubku? Nie, to nie Putin, to jestem ja na moim pięknym kubku. Dobrze, okej, w porządku, luzik. Powiedziałbym, że wiem, ile osób już jest na TikToku, ale nie mam pojęcia, bo się jeszcze tak dobrze nie znam. Dobra, panie i panowie, lecimy dalej. Co mamy dalej? Co mam dla was dalej przygotowane? Ale zanim ten, wiem, że tydzień temu mnie nie było. No nie wiem, czy słyszycie, czy widzicie, jeszcze tak do końca, że tak powiem, się nie czuję na 100%. Ale już tylko syropy wystarczą i gardło. Już przynajmniej da się dłużej posiedzieć z wami i pogadać i nie ma jakiegoś większego problemu. Także jest bardzo, bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Tutaj widzę oczywiście YouTube jeszcze szaleje. Może zauważyliście, ale troszkę się zmienił czat. Otóż w tym momencie już nie każdy może pisać. Zbyt dużo pojawiało się głupot właśnie typu, oczywiście abstrahując od tych jakichś głupich reklam stron dla dorosłych, to kilka pojawiało się osób, które bruździły i nie podobało mi się to, więc w tym momencie czat jest dostępny tylko i wyłącznie dla osób, które subskrybują kanał. Więc jeżeli, drogi widzu, chcesz coś napisać i się okazuje, że kurczę, popatrzcie, nie mogę, musisz zostać subskrybentem kanału, ażeby móc skomentować. Inaczej nie będzie miał takiej możliwości. A oprócz tego oczywiście przypomnę, że ten, jak i pozostałe odcinki są dostępne w formie podcastu audio na Spotify, Google Podcast, Apple i tak dalej, wszędzie tam, gdzie sobie oglądacie. Już tutaj patrzę. Szkoda, że ruszają Egzorcystę. Są filmy, które nie powinny się ruszać. A dalej za chwilę pomówimy o zawrocie głowy Alfreda Hitchcocka, bo ktoś stwierdził, że to będzie dobry pomysł, ażeby nakręcić nową wersję. No i będzie. Zresztą z Robertem Downeyem Jr. Przynajmniej mogłeś obejrzeć zwycięstwo Barcelony. Zgadza się i oglądałem akurat mecz. Zresztą komentowałem z wami chyba na naszym Discordzie. Co sądzisz o Liberatorze z Seagalem? Mój ulubiony film z nim i jedyny, jaki lubię. Pierwsza część dobra. Dwójkę widziałem w kinie, już jest dużo słabsza, tak? Coś słyszałem, że gdzieś są przymiarki do trzeciej części, wiesz? Ja ogólnie jestem wielkim fanem
pierwsze 4 czy 5 filmów Seagala to były po prostu klasyki, jak dla mnie kina akcji, ale uwielbiam Garego Bazilla, czy tam Buseya, jak to woli. On, no wiecie, to jest on tam między innymi występował, Joshua z Zabójczej Broni, Predator 2 i tak dalej, mnóstwo różnych dobrych, fajnych filmów, Zagubiona autostrada i wiele innych fajnych. Chyba na fali jest. Tak, chyba na fali jest tytuł tego filmu z Keanu Reevesem oraz Patrickiem Swayze. Tak, pełno botów było to fakt, dlatego w tym momencie czat możecie dalej komentować spokojnie, jest tylko i wyłącznie, ale mogą komentować tylko i wyłącznie osoby, które subskrybują kanał. Taki pan, który musiał całemu czatowi, no dokładnie, więc w tym momencie wiecie, jak to jest. A jeśli jakiś chochlik zasubi będzie robić dym, tacy to zawsze muszą w jakiś sposób znaleźć. Jeżeli będzie, to po prostu dajcie znać, nie ma problemu, wtedy będzie ban. Ja się akurat dawniej się tym przejmowałem, wiecie, kurde, a jak dam mu bana, a coś i będzie coś napisał, teraz mam w dupie po prostu. Chodzi o to, żebyśmy mieli fajny kontakt, fajnie się rozmawiało, jeżeli ktoś będzie fifokowo, dostaje bana i ja się w tym momencie już nie przejmuję. Kiedyś chyba Piotr Bałtroczek powiedział taki tekst, mi się coraz bardziej podoba, bo powiedział coś takiego, z wiekiem, inaczej, wprost proporcjonalnie do tego, jak rośnie liczba moich lat, rośnie również liczba osób, które mogą mi pocałować w dupę. I wydaje mi się, że to jest idealne i stwierdziłem, że jak najbardziej, nie ma problemu, tak to będzie i nie ma. Kubricka nie powinni robić na nowo, no ale pewnie ktoś wymyśli. Topu wygrać ze śmiercią. Wygrać ze śmiercią, Niko, Wybraniec śmierci, Liberator i tam jeszcze jeden mi uciekł. Właśnie to są rzeczywiście te 4 filmy, które bardzo, bardzo lubię. Jakbym wiedział, że komentujecie na Discordzie, to bym pierwszy przyleciał, ale poza live'ami rzadko tam zaglądam. Nie, wrzucamy akurat na Discordzie, tam się automatycznie wrzucają wszystkie shorty i wszystkie recenzje, ale akurat staram się też mniej więcej na bieżąco jakoś tam się wbijać. Teraz nawet na Facebooku, w naszej grupie Facebook uruchomił messengerowy czat, więc to nawet to jest, także tego jest bardzo dużo. Ja pilnuję czatu jak monitoring osiedlowy. Dziękuję Ci bardzo. Liberator 3, no bez jaj. Ta włoska firma się widać odezwała do Seagala. Może po prostu chodzi o to, że nawet sprawdzę, wiesz, w tym momencie się dzieje. No, tam mogło to wszystko zostać zatrzymane, bo wiadomo, że on teraz siedzi w Ruskach, więc może niekoniecznie, ale już tutaj patrzę. Ostatni film z 19 roku. Nie, na razie nie ma, ale jest za to w fazie preprodukcji Niko, druga część, czyli Above the Law Part 2. On tam oczywiście powraca do roli Niko Toscaniego, panie i panowie. Nic na ten temat filmu nie wiadomo. Okej, że Niko jest jednym z jego ulubionych filmów, więc dlatego powraca, więc w tym momencie ten film jest zapowiedziany, a także The Tip of the Spear, czyli głowa włóczni, główka włóczni, o jakimś agencie. No zobaczymy, jak to będzie. No od kiedy obejrzałem któryś z filmów Seagala i było widać tak bezczelnie, wieśniacko, chamsko, że to już w tym momencie nie on się bije, no bo nie oglądamy filmów Seagala tylko po to, żeby jakieś były fajne sentencje życiowe, czy coś się działo, tylko po to, żeby widzieć, jak on napierdziela, jak używa tego aikido. Jak widziałem, że to już nie on, tylko jakiś kaskader, stwierdziłem, dobra, dziękuję bardzo, no to ja już więcej nie chcę nic oglądać z tym gentlemanem. Słuchajcie, lecimy dalej. Anthony Hopkins w serialu Twórcy Dnia Niepodległości. Oczywiście chodzi o Rolanda Emeryka. Wiecie, Dzień Niepodległości, Uniwersalny Żołnierz, Godzilla, Pojutrze 2012 i tak dalej, więc tego jest rzeczywiście całe mnóstwo. Akurat gwiazdy Gry o Tron i Wikingów u boku Anthony Hopkinsa w serialu Twórcy Dnia Niepodległości, podaje The Hollywood Reporter. Ronald Emmerich pracuje nad odpowiadającym o rzymskich gladiatorach serialem Those About to Die, czyli Those About to Die, We Salute You. Tak, jak najbardziej, do Cezara chyba. W jednej z ról cesarza Wespezjana, czy akurat nie cesarza, pojawi się Anthony Hopkins. Projekt powstanie dla platformy Peacock, czyli w Polsce będzie można go zobaczyć, skoro Peacock to na Sky Showtime. Tylko przypomnę wszystkim, że jeżeli nie wiesz, jak założyć konto na Sky Showtime, sprawdź mój kanał. Kogo poza Hopkinsem zobaczymy? Proszę bardzo. Do obsady serialu Emeryka z Hopkinsem dołączyli właśnie Ivan Rowan, czyli Ramsay Bolton z Gry o Tron, Hakuru Johansen z Wikingów i Alice Ann Edogame, najlepiej znana z serialu Netflixa 3 metry nad niebem. W pozostałych rolach Liras Charlie z Teheranu, Rupert Penry Jones z Piratów, Eneko Sagardow Patria, Gonzalo Almeida Amor, Kishan Wilson Pod słońcem Amalfi,
i Pepe Borosso z Gran Turismo. Wśród wcześniej ogłoszonej obsady jeszcze znalazł się Tom Hughes, Sarah Martins, Jojo Macari, Gabriela Passani, Dimitri Leonidas i Mo Hashim. Nie znam żadnego z tych aktorów, z tych aktorek. Tutaj oczywiście jest wyróżnione co kto kogo zagra. Okej, w porządku. Nie jest to jedna z tych produkcji, na które będę wyczekiwał. No to jest jeszcze powiedziane, co wcześniej robił Roland Emmerich, czyli Uniwersalny Żołnierz, Gwiezdna Wojna z Kurtem Russellem, Dzień Niepodległości i jego kontynuację. Zgadza się. Godzilla, Patriota akurat nie z Seagalem, ale ten film z Melem Gibsonem. Katastroficzne pojutrze, 2012. Aktualnie jego filmografię zamyka Moonfall z Halle Berry i Patrickiem Wilsonem. Moonfall jeszcze nie widziałem akurat, to jest kolejny z moich pułkowników i biorąc pod uwagę, tutaj widzę nawet, że Donald Sutherland, bo zwiastun leci się pojawia, no ale pewnie będę chciał obejrzeć, pewnie zobaczę. Seagal będzie nadal grał w filmach. Po akcji z popieraniem putę i ujawnienia faktów, co wyprawiał z ludźmi, zwłaszcza aktorkami, to no, dużo osób przestało go szanować, wiesz, jakoś tak niespecjalnie. Założyłam ostatnio tam konto, biblioteka filmów jest naprawdę bogata, ale to nie wiem, o czym piszecie, bo to muszę sobie cofnąć, pewnie sobie gadacie. A propos gladiatorów, uwielbiam serial Spartacus, chyba 4 czy 5 sezonów, oglądałem wszystkie sezony. No ja nie widziałem żadnego. O Sky Showtime, w porządeczku. Ja jeżeli o seriale, to panie i panowie, tak, jestem na bieżąco z Mandalorianinem, na bieżąco jestem z Parszywą Zgrają, tak, Gwiezdne Wojny, Parszywa Zgraja, Batch. Oglądam teraz drugi sezon Chuckiego. Zacząłem oglądać ostatni sezon Flasha. I co tam jeszcze oglądam? Z seriali oczywiście. Chyba to na razie tyle. Tak, no i jeszcze próbuję nadgonić The Last of Us akurat. Bo no wiecie dokładnie, że w Irlandii nie ma HBO Max, więc trzeba to jakoś dorabiać, dooglądowywać. Słuchajcie, nowości Netflixa. Dobrze wiecie, że tam się dzieje cały czas. I będą dzisiaj dwie informacje. Otóż najpierw o polskich produkcjach na Netflixie, a potem będzie o nowościach kwietniowych. Nie tylko Znachor, oto polskie produkcje, jakie zobaczycie na Netflixie w najbliższych miesiącach. I jest to informacja nadesłana od Netflixa, panie i panowie. Netflix coraz chętniej inwestuje w polskie produkcje. W ostatnich miesiącach dużym zainteresowaniem publiczności cieszyły się takie filmy, seriale jak Broad Peak Leszka Dawida, Gry rodzinne, drugi sezon Sexify czy Zachowaj spokój według prozy Harlana Cobena. No i tutaj jest rzeczywiście lista. Netflix stawia na polskie produkcje. Jakie filmy i seriale zobaczymy jeszcze w tym roku? Proszę bardzo, panie i panowie. Netflix stawia na takie produkcje i jeszcze w tym roku zobaczymy szereg nowych filmów. Wśród nich znajdziesz nie tylko nową wersję Znachora, której gwiazdą jest Leszek Lichota, ale też film superbohaterski, czyli Fenomen, filmy akcji Dzień Matki i Operacja Soulcatcher, czy trzecia część uwielbianej przez widownię komedii romantycznej Miłość do kwadratu. No i słuchajcie, kilka tytułów, ja nie będę akurat omawiał wszystkich, jeżeli chcecie, to możecie wejść na Filmweb i zobaczyć, tam też ten artykuł jest, ale co będzie można jeszcze zobaczyć w tym roku? Film dla młodzieży, absolutnie debiutanci, dramat, czyli film Infamia, po latach życia w Wielkiej Brytanii, nastoletni Romka i jego rodzina przeprowadzają się do Polski. No, to potrafi być hardkorowe przeżycie, uwierzcie mi, mam znajomych, którzy wrócili do Polski po to, by z niej bardzo szybko wyjechać. Informacja zwrotna, dramat thriller, w obsadzie Arkadiusz Jakubik, czyli bardzo dobry aktor. Dzień Matki, Agnieszka Grochowska między innymi w obsadzie, dramat, no to rzeczywiście również warto pewnie. Mam nadzieję, że te filmy, tutaj nie jest akurat podane, ale mam nadzieję, że te filmy nie będą geoblokowane, że będę mógł również ja obejrzeć, bo to nie zawsze akurat w ten sposób działa. Fanfic, co jeszcze jest? Fenomen, Freestyle, czyli sensacyjny z Maciejem Musiałowskim w roli głównej, komedia romantyczna z Mateuszem Kościukiewiczem, czyli Gorzko, Miłość do kwadratu bez granic, czyli kolejna część, jak mówi, Pan Samochodzik i Templariusze, panie i panowie. Ciekaw jestem, czy to jest nowa wersja. No domyślam się, że raczej tak, no bo byłoby bez sensu, żeby to było. Zgadza się, no nowy Pan Samochodzik, jestem ciekaw, czy przebiją to, co widzieliśmy wiele lat temu, chociażby z Mikulskim w jednej z ról. Operacja Soulcatcher, Znachor oczywiście Leszkiem Lichotą. A jakie międzynarodowe hity w tym roku? Proszę bardzo, będzie Berlin, Fubar, Griselda, co jeszcze? Królowa Charlotta, opowieść ze świata Bridgertonów, czyli domyślam się, że to jest oczywiście kontynuacja serialu. Lupin,
z 2021 roku, Wiedźmin 2019, no czyli będzie kolejny sezon, można się łatwo domyśleć, Rebel Moon, Matka, Tyler Rake 2. Ja to omawiałem pierwszą część tego, co z Hemsworthem. Zgadza się, Chris Hemsworth ponownie wciela się w rolę Tylera Rake'a w filmie Tyler Rake 2, popularnego hitu. No to będzie co mówić, elegancko. Nie przeszkadza mi to. The Killer z Michaelem Fassbenderem, to jest kryminał, akcja. No super, może być właśnie bardzo, bardzo dobrze, bardzo ciekawie. A teraz, panie i panowie, co w kwietniu zobaczymy? Kwiecień tuż, a to oznacza nowe filmy i seriale w serwisach VOD. W kwietniu Netflix przygotował dla Was porcję znakomitych nowości, więc lecimy, panie i panowie. Nie będę omawiał wszystkiego, tylko te najciekawsze propozycje. 1 kwietnia wiedzie Mgła. Jest to ta wersja filmu Franka Darabonta na podstawie Stephena Kinga z 2007, czyli Thomas Jane między innymi w roli głównej, horror. Grinch House Death Proof, czyli jak najbardziej Kurt Russell w filmie Quentina Tarantino. Awantura 6 kwietnia wyjedzie, panie i panowie. Co mamy jeszcze dalej do zobaczenia? Tak tutaj sobie patrzę. Mistrz z 2020 roku, Piotr Głowacki, uwięziony w obozie koncentracyjnym Auschwitz, mistrz boksu walczy o życie, stając się symbolem nadziei dla towarzyszy niedoli, więc rzeczywiście ciekawie się zapowiada. Kryptonim Polska, komedia z Szycem i z Musiałowskim z 2022 roku. To jest dla mnie też przy okazji szansa, żeby nadrobić te filmy, które pojawiały się w kinach w Polsce, no bo wiecie, u mnie to albo nic nie grają, albo grają takie gnioty, że potem się okazuje, że dostajemy kolejnego Patrycjusza Wegetę i to nie da się tego oglądać. 7 królów musi umrzeć. Dramat historyczny. Tutaj jeszcze Dzień Świstaka. Jeden z moich ulubionych filmów. Pewnie sobie obejrzę? Nie obejrzę. Widziałem to z 2000 razy. W wersji filmowej z komentarzem reżysera, producenta, aktorów. Pani, która zmienia papier toaletowy. Pani, która rozdaje pieluchy dla dorosłych i tak dalej, i tak dalej. Także to akurat znam, ale kolejny film, który warto obejrzeć, to Erin Brockovich z nagrodzoną Oscarem Julią Roberts. Co tutaj mam jeszcze takiego ciekawego? Power Rangers Once and Always. I to jest nowość, panie i panowie, z 2023 roku. 30 lat po tym, jak mądry i potężny Zordon stworzył grupę Mighty Morphin Power Rangers, drużyna staje twarzą w twarz z dobrze znanym zagrożeniem. Więc Power Rangersi powracają. Kto lubi Power Rangers? Napisali mi tutaj na czacie, kto jest wielkim fanem, wielką fanką. Okej, co mamy jeszcze? Przewodnik po miłości. A Tourist Guide to Love. Rachel Lee Cook, proszę bardzo. No, oczywiście to przygodowy romansidło. Gorzko, o którym właśnie wcześniej już wspomniałem, bo to już było. I na koniec tutaj mamy przedstawiony film pod tytułem Łasuch, dramat fantasy. Nadchodzi nowa, śmiertelnie niebezpieczna fala przypadłości, a Gus wraz z grupą innych hybryd trafiają do niewoli generała Abbotta oraz jego ostatnich ludzi. No więc może będzie ciekawie. To jest taki swojego rodzaju problem, ponieważ to są tylko i wyłącznie rzeczy z Netflixa, a jeszcze dodatkowo w Polsce jest Amazon Video Prime, jest HBO, jest Disney, jest Sky Showtime oczywiście, jest, co tam mamy jeszcze, VOD.pl, jest CDA Premium, jest Player.pl. O ja ci tego jest naprawdę tyle, że gdyby tak chcieć tylko i wyłącznie obejrzeć te wszystkie produkcje, które się pojawiają na tych platformach, to nie zdążylibyśmy oglądać tego, co jest w kinie. A jeszcze pamiętajcie, że są rzeczy, które pojawiają się premierowo w internecie, tam różnego rodzaju inne sci-fi, Hulu, Rakuten i tak dalej, i tak dalej. Aż się cieszę, że akurat w sumie na potrzeby odcinka, kiedy robiłem jak się zakłada konto na Sky Show, tam wykupiłem sobie VPN. I akurat rzeczywiście bardzo mnie to cieszy, bo mogło być słabiutko. Ja już tutaj patrzę. Puchatek będzie w Polsce dopiero 31 marca, a Łukasz Cygiełka już nagrał szyderczy skrót tego filmu. No widzisz, a ja też już zrobiłem recenzję tego filmu, także jest na kanale dostępna, także możecie sobie spokojnie obejrzeć. A zapomniałem jeszcze oczywiście o Viaplay, Kanal Plus Online i tak dalej, i tak dalej. Ciekawe, ile zapłacili aktorowi grającemu niebieskiego Rangera. Podobno na planie serialu tak go gnoili, że chciał ze sobą skończyć. Grubo, na ten temat nic nie słyszałem. Zobaczymy, może będzie. A propos polskich seriali, pisze Ironek, wyemitował Polsat ostatni odcinek Kiepskich, gdzie wykorzystano deepfake twarzy zmarłych Boczka i Paździocha. Tak, słyszałem właśnie na ten temat. Widziałem w ogóle zdjęcia. Najlepsza stacja filmowa to Sci-Fi, od m.in. Rekinada. Ich nazwa mówi sama dla siebie. Dokładnie Syfy. Nie będziemy tego więcej mówili. Zamknęli kolejny portal udostępniający film, bodajże za Lukaj zamknęli właściciela. No i bardzo dobrze. Niech ma, jeżeli tak to jest. Dobra, lecimy dalej, bo rzeczywiście jeszcze kilka fajnych tematów, a
Teraz przejdziemy, panie i panowie, no niestety, do świętości, którą ktoś stwierdził, naruszymy ją, zmieciemy, znikniemy. Zanim to jeszcze sprawdzę komentarze na TikToku. Tutaj już patrzę, dobra. Dziękuję bardzo, że jesteście. Ja tutaj widzę, że podają mi, co mam zrobić, żeby zachęcić widzów, ale no niestety nie będę tego teraz robił. Muszę to światło ogarnąć. Może rzeczywiście to jest kolejny sprzęt, który trzeba, jak to mówiła Anastazja, trzeba drogą kupna nabyć. Słuchajcie, jak podaje deadline, nie ma świętości. Zawrót głowy otrzyma nową wersję. Robert Downey Jr. w roli głównej. No i to nie jest rzeczywiście dobra wiadomość, ale ta wiadomość zapewne poruszy wielu z Was. Jeden z najlepszych filmów w historii kina doczeka się nowej wersji. Tym razem jest tym filmem Zawrót głowy Alfreda Hitchcocka. Nowe Vertigo powstanie dla studia Paramount Pictures. Wytwórnia jest domem oryginału, co zaważyło o decyzji Hitchcock Estate, by to właśnie jej sprzedać prawa do nowej wersji. Gwiazdą filmu będzie Robert Downey Jr. Mam nadzieję, że kojarzycie go. Nie muszę nikomu przedstawiać, kim jest RDJ. To brzmi RDJ, a właśnie RDJR. Ma on również wraz z żoną pełnić funkcję producenta. Za scenariusz odpowie rozchwytywany twórca serialu Peaky Blinders Steve Knight, który dopiero co podpisał kontrakt na przygotowanie fabuły nowego filmu osadzonego w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Będą nowe Gwiezdne Wojny. Tak, będą. Zawrót głowy Hitchcocka powstał na podstawie francuskiej powieści, pozwólcie, że nie będę próbował wymówić tytułu, duetu Pierre Boulon i Pierre Oiro, bardzo przepraszam za złe wymówienie, ukrywających się pod pseudonimem Boyle-Noro. Okay. Według legendy spopularyzowanej przez François Truffaut, Hitchcock był zainteresowany inną powieścią tegoż duetu, ale przegrał walkę o prawa z Henry George'em Clouseautem, który na jej podstawie nakręcił film Widmo. Boyle Norkeya jednak chcieli współpracować z Hitchcockiem, więc napisali film, książkę, która stała się pierwowzorem filmu Zawrót głowy, specjalnie z myślą o nim. Legendzie tej zaprzeczył jednak sam Pierre Oiro. Akcja powieściowego oryginału rozgrywa się w Paryżu 1940 roku. Gavin zleca swojemu dawnemu przyjacielowi nietypowe zadanie. Ma śledzić jego żonę, która ostatnio dziwnie się zachowuje. Z czasem dowiadujemy się o analogiach w zachowaniu Magdaleny i jej prababki, uważanej za szaloną, która w młodym wieku popełniła Flavie obawia się o życie żony przyjaciela, niestety nie udało się jej uratować. W tym miejscu dopiero zaczyna się najbardziej intrygująca część powieści. Śledzimy zachowanie Flaviera, jego problemy natury psychicznej, relację łączącą go z tajemniczą Renatą. Na końcu dowiadujemy się, że nie zawsze to, co widzimy, jest prawdziwe. Proszę bardzo. W tym filmie oczywiście w rolach głównych wystąpił James Stewart, a także Kim Novak. To oczywiście była książka, bo akcja filmu się dzieje w San Francisco. Choć dziś Zawrót głowy uważany jest za arcydzieło, to na początku wcale tak nie było. Krytycy przyjęli film chłodno, a widzowie w większości go zignorowali. Zawrót głowy zdobył co prawda 2 nominacje do Oscara, ale w kategoriach technicznych za dźwięk i scenografię. No to akurat mnie nie dziwi, bo w Hollywood bardzo często filmy są pomijane i potem dopiero po latach albo ktoś doceni. Pulp Fiction Quentina Tarantino nie doceniono w kinach, nie doceniono w Hollywood. Dopiero później, kiedy w Cannes Clint Eastwood jako przewodniczący przyznał nagrodę, okazało się, że rewelacyjny film. W 7 Wspaniałych Johna Sturgesa również. Kto to widział? Taki beznadziejny western. Kto tam w ogóle gra? Jakiś Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn, Eli Wallach. Kto to w ogóle jest? Horst Buchholz. Bez sensu. Dopiero potem okazało się, że w Europie szał, wszyscy kochają ten film, wrócili do Ameryki. Jakiż to jest piękny film, cudowny western, rewelacyjna nowa wersja filmu Akira Kurosawy, więc no czasami się w Hollywoodzie nie znają. Niezadowolony z odbioru filmu Hitchcock odkupił od Paramountu film i nigdy więcej nie pokazał go światu. Sytuacja zmieniła się po jego śmierci. Zawrót głowy wrócił do kin w 1983 roku i wtedy wzbudził ogólny podziw. Mówiłem. W 2012 roku Zawrót głowy zajął pierwsze miejsce na publikowany przez magazyn Sight and Sound raz na 10 lat liście najlepszych filmów w historii kina. W najnowszej edycji listy pochodzącej z 20 roku Zawrót głowy zajął 2. miejsce, przegrywając jedynie z Jeaną Dillman Boulevard handlowy 1080 Bruksela. No oczywiście tutaj jest zwiastun, którego nie mogę wam pokazać. No nie, to nie jest
Zawrót głowy, tak samo zresztą jak Egzorcysta, to są filmy, których nie trzeba robić nowych wersji, bo one się nie starzeją aż tak bardzo. No, kto potrzebuje, chyba że rzeczywiście komuś musi, tylko wyłącznie chodzi o kasę, no bo chcą pewnie przenieść ale mi oko lata. Chcą pewnie przenieść na współczesności, no bo wiadomo, że skoro San Francisco wiele lat temu, no to filmów nie było internetu, telefonów komórkowych, tych wszystkich rzeczy i tak dalej, więc ktoś chce rzeczywiście zrobić, stwierdzi, że będzie ciekawiej. Tylko ja się pytam, po jaką cholerę, no? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Już pokazali raz, że na podstawie nawet tego samego scenariusza, na podstawie którego Hitchcock zrobił Psychozę, Gus Van Sant zrobił beznadziejny film. No i rzeczywiście tam Vince Vaughn, tak? Vince Vaughn wystąpił w jednej z głównej w roli, także no po prostu masakra. Masakra. Dobra wiadomość, tylko legalna kultura. Zgadza się. Przeżywamy ostatnich latach, pisze Yo Eagle, wysyp remake'ów. Zastanawiam się, czy to przez kasę i chodzenie na łatwiznę, czy naprawdę już nic nowego i fajnego dzisiaj nie da wymyślić. Chodzi o kasę. Dużo łatwiej zrobić nową wersję, czy kontynuację jakiejś serii, bo w tym momencie nie trzeba robić, wymyślić postaci. Słuchaj, elegancko ciach, dziękuję bardzo. Patrz, film na podstawie tego, co zrobił Hitchcock. Hitchcock, nazwisko znane. Czemu robimy kolejny Halloween? Bo znamy serię Halloween. Czemu robimy kolejnego Egzorcystę? Bo znamy i tak dalej, i tak dalej. Ja za chwilę czekam, będzie niedługo, pewnie niedługo, domyślam się, będzie kolejna Różowa Pantera, Akademia Policyjna i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te serie, które są już markami, które rzeczywiście znamy, no to dostaną pewnie nowe wersje, bo to się wszystko musi zgadzać. Łatwiej jest, naprawdę łatwiej jest sprzedać produkt. Zaraz o tym powiem, bo to będzie oczywiście o Dniu Szakala mowa, kolejna nowa wersja. Łatwiej jest właśnie sprzedać kolejny projekt, który już znamy. Ja o tym zresztą bardzo często mówię. To było nieuniknione, studia filmowe odgrzewają, co się da, aby zarobić. Ciekawe, ile przerobią, aby ten film uwspółcześnić. Bardzo, bardzo dużo. Domyślam się, że tylko może zostanie wątek główny, a miejsce, zawód i tak dalej, może być oczywiście pozmieniane, pokombinowane. Jak już kiedyś mówiłem, niedługo dostaniemy remake wjazdu pociągu na stację braci Lumière. Nie zdziwiłbym się naprawdę, gdyby się okazało, że proszę bardzo, może jednak będzie coś ciekawego, coś fajnego. No nie będzie. Słuchajcie, no kolejny akurat teraz, kolejna nowa wersja. Jak podaje The Hollywood Reporter, Dzień Szakala. Eddie Redmayne gwiazdą nowej ekranizacji powieści Fryderyka Forsytha. Laureat Oscara Eddie Redmayne zagra tytułową rolę w serialu The Day of the Jackal, czyli Dzień Szakala. To współcześniona wersja, adaptacja słynnej powieści Fryderyka Forsytha z 1971 roku. Przypomnę, że były dwie wersje. Jedna była z lat 70., zaraz tutaj muszę gdzieś pewnie będzie pokazane z kim, i później była w latach 90. z Bruce'em Willisem. Akcja oryginału rozgrywa się w latach 60. Główny bohater, brytyjski płatny zabójca o pseudonimie Szakal, zostaje wynajęty przez terrorystów z organizacji tajnej armii. Jego celem jest prezydent Francji Charles de Gaulle. Zamachowi próbuje zapobiec grupa policjantów na czele z komisarzem Claude'em Lebelem. Książka została już zekranizowana w 1973 roku. Powstał klasyczny dziś film w reżyserii Freda Zinnemana. Dzieło Forsytha zainspirowało również twórców Szakala z 1998 roku z Bruce'em Willisem. Jeżeli dobrze pamiętam, to Bruce Willis, a właściwie postać, którą on grał, używa polskiego karabinu, polskiej broni, więc rzeczywiście jakiś tam punkt. Nowy The Day of the Jackal zapowiadany jest jako odważna, nowoczesna interpretacja literackiego pierwowzoru. Co to znaczy? Odważna, nowoczesna interpretacja literackiego pierwowzoru. Czyli co, zmienią mu pcie? Zmienią mu orientację? Nie będzie strzelał z karabinu, albo może będzie zły, ale potem się okaże, że jest dobry? Nie wiem, zobaczymy. Twórcy obiecują zrealizowany z rozmachem godnym kinowego widowiska dreszczowiec osadzony w burzliwym krajobrazie geopolitycznym naszych czasów. To o to chodzi. Jednocześnie ma być wnikliwym portretem psychologicznym tytułowego złoczyńcy kameleona, w którego wcieli się Redmayne. Twórcą serialu jest irlandzki pisarz i scenarzysta Ronan Bennett, mający na koncie takie tytuły jak Top Boy, Wrogowie publiczni, Spisek prochowy, nie kojarzę. Stanowisko reżysera piastuje Brian Kirk, w którego portfolio znajdziemy m.in. Grę o Tron, Lutera oraz 21 mostów. No okej, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Projekt jest wspólnym dziełem platformy Peacock oraz telewizji Sky, czyli będzie można pewnie zobaczyć później na platformie Sky Showtime. A skąd można kojarzyć Redmayna? Między innymi Fantastyczne zwierzęta,
Tajemnice Dumbledora, a także Dreszczowiec, Dobry opiekun, a między innymi Proces siódemki Chicago, Dziewczyna z portretu, Nędznicy oraz Teoria wszystkiego. Za ten ostatni film Redmayne otrzymał Oscara w 2015. On tam się wcielił w rolę i teraz mi wyszło nazwisko z głowy tego dżentelmena, no ale pewnie mi może zaraz tutaj podrzucicie. Okej, no ciekawie, zobaczymy. Dużo tych seriali, dużo tych nowych wersji. Richard Fox? Nie Richard Fox się nazywał aktor z oryginału. Edward Fox, przepraszam bardzo. Edward Fox w oryginale wystąpił. Rzeczywiście. Przypomniało mi się. Nocturno pisze, usłyszałem taniec Dumbledora. No możliwe, ja mam taką cudowną dykcję, że wcale mi się nie zdziwiło. W Szakalu z Willisem śmieszył Jack Black jako pomocnik killera i to nie w zamierzony sposób. No widzisz. To nie wiesz, Szakalem będzie biały, który będzie strzelał do liderki feministek. Możliwe, wiesz. A może pojawi się Peter J. Lucas, tak się nazywał, nie? Szakal jestem. Czemuś włączył komórkę. Killer's dead. Jak to zdech? Stephen Hawking. Dziękuję bardzo, Stephen Hawking. Jak to ładnie powiedziała w teorii wielkiego podrywu, czyli The Big Bang Theory Penny, to ten facet, który wymyślił czas? Tak, to ten facet, który wymyślił czas, panie i panowie. Słuchajcie, Cameron Diaz wraca na emeryturę. Czemu? Co się stało? O co chodzi? Akurat tutaj podaje Giant Freaking Robot. Powodem jest Jamie Foxx? Możliwe. Tęskniliście za Cameron Diaz? W 2018 roku aktorka ogłosiła, że przechodzi na emeryturę, żeby skupić się na życiu rodzinnym. No i w porządku. Gwiazda szykowała się jednak do powrotu na ekrany, by zagrać u boku Jamie'ego Foxxa w przygotowanym dla platformy Netflix komedii akcji Back in Action. Wygląda jednak na to, że powrót Diaz będzie krótkotrwały. Na planie doszło podobno do incydentu z udziałem Foxa, a po zakończeniu zdjęć aktorka zamierza wrócić na emeryturę. Znaczy, jak się okazuje, nie tylko Majors okazuje się być dziwnym człowiekiem, też Jamie Foxx okazuje się być takowym. Według pogłosek wspomniany incydent to nie lada wydarzenie. Jamie Foxx, który jest gwiazdą i producentem wykonawczym Back in Action, wpadł podobno w szał, który zaowocował zwolnieniem szeregu osób, w tym innego producenta wykonawczego, swojego kierowcy oraz 2 reżyserów. 2 reżyserów. Czyli krótko mówiąc, zwolnił jednego, zatrudnił drugiego, zwolnił go i zatrudnił trzeciego. Z zewnątrz brzmi to jak przypadek hollywoodzkiego gwiazdorzenia, trzeba jednak zaznaczyć, że nie znamy obecnie motywów postępowania Foxa ani okoliczności wydarzenia. Nie wiemy też, jakich reżyserów zwolnił. Słowo reżyser może odnosić się nie tylko do stojącej za kamerą Seta Gordona, ale również reżysera drugiej ekipy, czy nazwanego reżyserem zdjęć operatora. Okej, no czyli może być akurat tak. Wygląda jednak na to, że incydent, choć bez 2 zdań mógł wpłynąć na decyzję aktorki, nie jest jednak głównym bodźcem dla powrotu Cameron Diaz na emeryturę. Powód jest bowiem ten sam, co za pierwszym razem. Gwiazda woli skupić się na życiu rodzinnym. Diaz jest żoną Benjiego Madeny z grupy Good Charlotte, z którym wychowuje 3-letnią córeczkę. Powrót do aktorstwa oznaczał dla Diaz powrót do 10-godzinnego dnia pracy i choć aktorka widuje się z rodziną na planie w Wielkiej Brytanii, nie spędza z dzieckiem tyle czasu, ile by chciała. No ja bym powiedział, że osoba o takim statusie jak Cameron Diaz może sobie pewnie wybrać filmy i pewnie może w kontrakcie sobie zastrzec, a ja nie chcę pracować 10 godzin, ja chcę pracować szybko i tak dalej. No ale to już zobaczymy. Sekundkę, zobaczę, co tam się dzieje na TikToku. Są jakieś ludki, polubienia. Dziękuję bardzo za wszystkie polubienia, bo już jest 9. Dołączył MD55. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. To mój pierwszy TikTokowy live, no i pewnie nie ostatni. Dobra, lecimy dalej. Co wiem o nowym filmie z Diaz? Szczegóły fabuły Back in Action są na razie trzymane w tajemnicy. Uwielbiam takie informacje. Za kamerą stanął Seth Gordon, odpowiedzialny m.in. za Baywatch, Słoneczny Patrol. Jest on również współautorem scenariusza. No okej, w porządku. W obsadzie znaleźli się również Andrew Scott, Glenn Close i Kyle Chandler. Cameron Diaz przez wiele lat należała do aktorskiej pierwszej ligi. Filmy z jej udziałem zarobiły na całym świecie grubo ponad 5 miliardów dolarów. Pięknie. Oczywiście największe hity to Shrek, co tam jeszcze? Sposób na Londynkę, Raport Mniejszości, Maska, Mój chłopak się żeni, a także Aniołki Charlie'ego. No okej, zobaczymy. Ciekaw jestem, tym bardziej to Netflix, więc spokojnie będzie można obejrzeć z kanapy, nie trzeba wychodzić z domu. Będzie można sobie jak najbardziej usiąść, zobaczyć, obejrzeć. No i mam nadzieję, że będzie ciekawie. Słuchajcie,
Mena Suvari. Mena Suvari, tak, jest nowy film. Mena Suvari, Harvey Keitel i Danny Trejo. Danny Trejo naprawdę, facet jest niesamowity. Wszystko, co on robi, to ja biorę w ciemno. Nieważne, czy są Trejos Tacos, czy ja czekam cały czas na Machete in Space, aż rzeczywiście trzecia część Machety powstanie. To jest akurat artykuł Variety. Mena Suvari na dobre zadomowiła się w tanim kinie akcji. Właśnie dowiedzieliśmy się, że dołączyła do obsady The Wrecker. Gwiazdą, producentem i współscenarzystą The Wrecker jest Nick Foster. W obsadzie znaleźli się m.in. Harvey Keitel, Dan Trejo, Chad Michael Collins, Ego Mikitas, a także Tyrese Gibson. Tyrese Gibson ja chyba go kojarzę z serii Szybcy i Wściekli. Tak, zgadza się. Tak? Szybcy i Wściekli? Mam nadzieję, że się nic nie porębało, ale tak, zgadza się. Roman Pierce z tejże serii. Za reżyserię odpowiada Art Camacho, Nieuchwytny cel. Zdjęcia do filmu już trwają i są kręcone w Nevadzie. The Wrecker opowiada historię wyrzuconego z Marines Tonego. Mężczyzna pracuje teraz jako mechanik, jego życie wywraca do góry nogami nieprzemyślana decyzja brata, który trafia na celownik lokalnego gangstera. Okej. Taki akurat, wiecie, film, który może być, ale niekoniecznie super rewelacyjny. To widzę, że poprzedni film Meny Suvari to Hunt Club z Mickey Rourke'em i Kasperem Van Dienem. Więc no tak rzeczywiście raczej kino niskich lotów niż coś wysoko, ciekawo, fajnie. No zobaczymy jak to będzie. Szybka kartka z kalendarza. Dzisiaj wypada Dzień Niedźwiedzia, Grizzly, Międzynarodowy Dzień Szpinaku oraz Dzień Janosika. I bardzo fajnie. Dzień Janosika mi się chyba najbardziej z tego wszystkiego, panie i panowie, podoba. Słuchajcie, clue naszego dzisiejszego odcinka, czyli Dwayne The Rock Johnson. Tak tylko zapytam, bo The Rock vs. DC, czyli Dwayne Johnson trollował Shazama. Widzieliście Shazama? Dajcie mi znać, czy widzieliście Shazama, drodzy widzowie na TikToku i drodzy wy widzowie na YouTubie. Czy widzieliście Shazama i czy według was jest to kino dobre, ciekawe, czy niekoniecznie? Bo ja akurat nadrobiłem go w tym tygodniu. No i tak patrzyłem na to, ile ten film zarobił. Aż nawet zerknę dodatkowo jeszcze w tym momencie na stronę, żeby wiedzieć, jak to wygląda, bo z tego co pamiętam, Shazam no niespecjalnie sobie zarobił. Słuchajcie, na całym świecie do tej pory Shazam zarobił 102 406 tysięcy dolarów. A jak ten film kosztował? Skoro mamy 102 miliony, które zarobił, no to popatrzę już tutaj na budżet, ile na niego wydali, czy będzie budżet podany. Dawać mi budżet. Budżet mniej więcej 125 milionów dolarów. 125 milionów dolarów. Czy drodzy TikTokowicze piszecie? Nie piszecie jeszcze. Okej, w porządku. Czekam. Tutaj już tutaj patrzę. Nie widziałem i chcę i chyba nie zobaczę, pisze Dariusz. Ironek. Nie oglądałem Shazama, ale widziałem Black Adama tylko jako guilty pleasure. Okej. Ciekawy gier. Ja nie oglądałem i jakoś mnie nie ciągnie, żeby to zmienić. Eagle jakoś mnie nie zainteresował. Adalet nie oglądałam. Nie tracicie. Uwierzcie mi, nie tracicie wiele. Ja ten film obejrzałem, tutaj patrzę na IMDb. On ma ocenę 6,6. Jak dla mnie troszeczkę za wysoką. Nie jest to bardzo złe kino, ale to w ogóle nie jest cudowny film. Ja się w ogóle zastanawiałem, co tam robi Helen Mirren. Mówię, taka świetna aktorka. Lucy Liu tam występuje i w ogóle. No ale słuchajcie, wypłynęły rzeczy na wierzch. To akurat jest artykuł The Hollywood Reporter, a także The Wrap. Dwayne Johnson zapowiadał, że Black Adam zmieni hierarchię sił w uniwersum DC. I wygląda na to, że faktycznie tak się stało, choć niekoniecznie w sposób, jaki miał na myśli Gwiazdor. Pamiętacie, że rzeczywiście potem się na końcu tutaj zdradzę scenę po napisach w Black Adam, także kto nie widział, to uwaga. Okazało się, że tam pojawia się Henry Cavill jako Superman, którego potem to Supermana wykopali z DC. Wy się Cavill nie nadajecie, my was tutaj nie chcemy, więc wynocha. Pogonili go. Okazało się, że Black Adam, no krótko mówiąc, tak, poległ bardzo w kasach finansowych, nie udało mu się zarobić żadnych pieniędzy sensownych. Klapa. Z najnowszych hollywoodzkich doniesień, które potwierdził grający Shazama Zachary Levi, czyli to nie jest to, że Skruch sobie wymyślił i powiedział, tak to jest. Nie. Wynika, że The Rock wykorzystał swój gwiazdorski status, by
uciąć szereg powiązań między Black Adamem a widowiskiem Shazam Gniew Bogów. Czy to niezespołowa gra Johnsona przyczyniła się do porażki obu filmów? Zaraz o tym sobie troszeczkę pomówimy. Podobno w scenie po napisach filmu Shazam Gniew Bogów mieli pojawić się znani z Black Adama członkowie Justice Society. Reżyser David F. Sandberg zdradził niedawno, że 3 dni przed nakręceniem tej sceny zabroniono mu wykorzystać te postacie. I musiał w ostatniej chwili znaleźć sobie innych bohaterów. Zakaz wyszedł prosto od Dwayna Johnsona, który nie tylko zablokował występ Justice Society w Gniewie Bogów, ale także ukrócił szansę za karę Lewiego na epizodzik w Black Adamie. Lipa. Zachary Levi potwierdził tę plotkę na Instagramie, komentując: prawda was wyzwoli. No, piękny cytat, słuchajcie. A tutaj jest napisane, zobaczymy, czy jest tłumaczenie. The Rap confirms that Shazam Fury of God and Justice Society from Black Adam were recruiting Shazam in the post-credits, czyli mieli zrekrutować Shazama w scenie po napisach. The Rock, The Night, Access and David S. Sandberg had to make a last-minute decision to add Emilia and John, czyli rzeczywiście zmieniło się, musiało być zmienione. Emilia i John się pojawili zamiast. Dwayne The Rock Johnson attempt to resurrect the DCEU, countering him and Harry Cavill Superman, czyli chciał wskrzesić DCEU. The Rock didn't allow Zachary Levi to cameo in a post-credit for Black Adam. No, czyli to, co mówiłem, że Zachary Levi nie mógł wystąpić w scenie po napisach, bo na początku to właśnie on się miał pojawić, ale on potem Rock stwierdził, nie, ja chcę Supermana, ja chcę Cavilla i tak to ma być. Wracając do artykułu. Johnson od początku swojego zaangażowania w uniwersum DC wkładał kij w szprychy twórców serii Shazam. Co mnie bardzo dziwi, bo no, w tym momencie wiemy już, że to był chwyt McCarthy'ego, jakby powiedział Kabar ani mrumru. Na początku, kiedy była plotka, że The Rock ma się pojawić właśnie w DC, on zrobił ankietę wśród swoich fanów i pytał, kogo chcecie, ażebym zagrał? Czy chcecie, ażebym zagrał Shazama, czy chcecie, żebym zagrał Black Adama? No i oczywiście widzowie ponoć wybrali, tak, bierz Adama, będziesz super, będziesz ekstra, będziesz rewelacyjny. No i on powiedział, że jak najbardziej tak to zrobi. Tym bardziej dziwi ten fakt, no ale jak widać w tym momencie to była tylko zagrywka. Jego bohater, Black Adam, początkowo miał pojawić się już w pierwszym Shazamie. The Rock nalegał jednak na solowy film. No on miał być też postacią właśnie, miał być super złoczyńcą, chociaż bardziej antybohaterem. Co więcej, to za jego sprawą Black Adam ustawił tytułowego bohatera na linii konfliktu z Supermanem, a niego jako domyślnym arcywrogiem, czyli Shazamem. A nie jego powinno być, drogi Filmwebie, a nie jego domyślnym arcywrogiem, czyli Shazamem. To Johnson stał więc za bardzo chwilowym powrotem Cavilla do roli Supermana i za akcentowaniem tego faktu podczas promocji widowiska. No i co? No i nico. Niestety Black Adam przyniósł box office'owi zawód i kierownictwo DC. Film zmieniło się i tak umarły szanse na powrót Cavilla w roli Supermana oraz kolejne filmy o przygodach Black Adama. Jest czego żałować? Niekoniecznie. Aż sprawdzę rzeczywiście ile zarobił albo stracił film z Rockiem. Już tutaj patrzę, proszę bardzo, to jest rok 2022. Film zarobił $393 miliony. Okay, tyle zarobił Adam. Jaki był budżet? Już też patrzę. Oczywiście informacje na temat zarobków biorę z Box Office Mojo, a informacje na temat budżetu staram się, zobaczymy czy będzie, z IMDb. Tak, budżet to był 195 milionów, czyli jak łatwo można pomyśleć, mniej więcej 250, może 300, bo wiadomo, że promocja nie jest liczana, że tak powiem, w budżet. No, czyli skoro mowa jest o tym, że film jest klapą, no czyli krótko mówiąc było więcej niż 400 baniek. Shazam Gniew Bogów kontynuuje opowieść o niesfornym nastolatku, Billim Batsonie, który po wypowiedzeniu i tak dalej. Zaraz zobaczę tutaj, co tutaj piszecie, aż cofnę sobie czat. Jak dla mnie to się wydaje być pieprzeniem głupot, no bo w tym momencie Rock może powiedzieć, o to wszystko i tak dalej, no ale
myślał może, że DCEU będzie dalej kontynuowany, będzie rzeczywiście ciągłość i coś ciekawego się pojawi, no ale skoro w tym momencie teraz już płonie w czasie jest, no bo wiadomo, że Henry Cavill został odpalony i wiele innych osób również zostało odpalonych, między innymi no, projekt Wonder Woman na razie leży na półce, leży i kwiczy, nie ma go. Black Adam kiepsko się sprzyjało, no Shazam też, no niespecjalnie, no i w tym momencie z tego, co patrzyłem odnośnie Shazama, to spadek zarobków jest 80%. Tak samo jak przy okazji Ant-Mana, 80% kin po prostu, dziękuję bardzo, powiedział, że nie mamy sprzedaży, nie wyświetlamy, nie chcemy tego. Lipa, naprawdę lipa. Zaraz do tego się odniosę, patrzę, co piszecie. Jurek pisze, ja widziałem, zostałem zaciągnięty do kina i ciężko powiedzieć, nie jest przecudowny, ale też nie jest dla mnie takim krapem. Krapem nie jest, ale rzeczywiście to nie jest super dobry film. Wirtualny Imperator Polski. Ja z kolegą oglądałem Black Adama i był mega słaby i kolega chce iść na Shazama 2. No to jak Black Adam według Ciebie, VIP, był słaby, no to Shazam 2 również nie należy do najlepszych filmów. Lucy Liu pomyliła plany filmowe i jak już została, to wykorzystano jej obecność. Naprawdę, no Lucy Liu i Helen Mirren to są dobre aktorki. To nie będę tutaj w tym momencie mówił, o nie, one są beznadziejne, one są słabe. No nie. One są dobre i to nie ma znaczenia, czy mówimy o kinie akcji, czy o kinie dramatycznym. Tu i tu panie wypadają rewelacyjnie. A tutaj ta Helen Mirren, już ona sama w wywiadzie kiedyś zapytana, o czym jest film Shazam 2. Ona powiedziała, ciężko opowiedzieć, o czym jest ten film. No i rzeczywiście, ciężko powiedzieć, bo w tym filmie niewiele się zgadza. A Ironek pisze, szczerze to po akcjach The Rocka z DC jakoś mam niechęć do niego. No, teoretycznie on niby miał być kolejną gwiazdą kina kopanego, że tak powiem, kina akcji po Arnoldzie Schwarzeneggerze. Tak, była taka scena w filmie Welcome to the Jungle, gdzie to właśnie Arnold wychodzi chyba z dyskoteki, Rock wchodzi, no i Arnold mówi do niego bodajże baw się, czy coś takiego. No i to było takie symboliczne, że przekazywanie pałeczki i tak dalej. No ale może uratował Szybkich i Wściekłych, może sprawił, że Słoneczny Patrol to nie był gniotów gniotowatych, strasznych. Nie wiem, na szczęście Słonecznego Patrolu nie widziałem, ale z tego, co mówicie, no to nie było dobre kino. No, ale tym razem mu się nie udało. Oglądałem Black Adama na Disney+. Co? Był tak interesujący, że w trakcie zacząłem prasować. No nie bardzo na Disney+, bo to jest przecież DC, także coś tutaj nie zagrało. Oglądałem, mam mieszane uczucia, jak przy Ant-Manie pisze Gloneo. No i tak akurat ja mam tak samo. Patrzę tutaj na TikToku, piszecie, czy oglądaliście, czy nie. Nie piszecie. Na razie nic. Witam Cię, Raincoin, witam bardzo serdecznie. Patrzę dalej. Szczerze to w Ant-Manie najlepsza była druga scena po napisach. No, tylko i wyłącznie. Albo HBO, matko, już mi się miesza. No, zgadza się, to możliwe, że akurat to się pomydliło. Ale nic się nie dzieje. Według mnie to zwykły konflikt, panowie sobie nie przypasowali i drą teraz koty publicznie, kto jest bardziej winny. No, nie bardzo wiem, o co tutaj chodzi, bo tak, no chodzi o to, że oba filmy poniosły porażkę finansową, bo pewnie już DC wiedziało przed premierą Shazama 2, że będzie słabo, nie będzie rewelacyjnie, więc na kogoś to trzeba zrzucić, no więc w tym momencie ten zrzuca na tego, a ten na tego. Różnie. Tak się wszyscy bili o Cavilla, a teraz nikt go nie chce, ale chłop już leci z Warhammerem, good for him. No tak, no w tym momencie odpuszczam sobie Wiedźmina, bo nie traktujecie tematu poważnie, ja nie chcę już tam mieć nic z tym filmem, nic z tym serialem, nic wspólnego, wywalam się po 3. sezonie, czy jakoś tak, a tutaj będę Supermanem. Nie będziesz Supermanem, po prostu tu go pogonili i to wszystko. Szybcy Wściekli jako seria i tak jakościowo leci w dół. Szybciej serii od kiedy polecieli w kosmos z tym silnikiem przyczepionym tą taśmą srebrną, to chyba już zdecydowanie. Ja bardzo lubię The Rocka i jak naprawdę utrudniał przy filmach DC, to już traci w moich oczach. No niestety, jeżeli to się wszystko potwierdzi, też pamiętajcie, że to nie jest to, że jak mówię, ja sobie gdzieś tam wymyśliłem, bo widziałem, bo ktoś mi napisał. No nie, to jest rzeczywiście oficjalne. Zachary Levi, czyli facet, który gra Shazama. Słuchajcie, to też nie jest tak, że to powiedziała pani, która zmienia papier toaletowy w Toy stojącym 3 ulice dalej, tylko rzeczywiście poważna osoba na swoim oficjalnym Instagramie, tak, bo to był chyba Instagram. Tak, na Instagramie. No rzeczywiście to nie jest to, że jest wymyślone, to jest coś poważnego. No, możliwe, że w tym momencie teoretycznie, kiedy pojawiło się nowe kierownictwo DCU, no to stwierdzili, Shazam jak najbardziej cały czas się gdzieś tam pojawia w naszej orbicie zainteresowanie, nie ma problemu, może śmigać, nie mamy z tym nic naprzeciw. Black Adam po tym, jak poniósł finansową porażkę, został skasowany.
możliwe, że po prostu Zachary Levi chce, ja coś wymyślę, coś powiem, żeby rzeczywiście uratować swoje dupsko, żeby mnie nie skopali, żeby rzeczywiście trzecia część powstała, no ale jeżeli tak to będzie, może się okazać, że o ile sobie Shazam nie poradził na przykład w kinach, może sobie poradzi domyślę się, że to będzie na HBO Max. No wiadomo tylko, że wtedy akurat to już inaczej jest liczone, bo tam już nie liczona jest kasa, to są liczone łapki w górę. Nie wiem, czy na HBO Max, tak samo jak na przykład na Netflixie są podwójne łapki w górę. W ogóle tak zaraz spojrzę. Panie, panowie, normalnie. Tyle osób na czacie, a tylko 12 łapek w górę. Dajcie łapkę w górę również. Bo tutaj was zaskoczę, słuchajcie, na TikToku jest 249 polubień. Słyszycie to? Na TikToku. TikTok, dziękuję bardzo za to. Mój pierwszy live na TikToku i od razu tyle łapek. Wstydź się, drogi YouTubie, wstydź się, bo też oczywiście jesteśmy na YouTubie. Ale dla mnie to jest coś niesamowitego. Po cholerę takie konflikty. Ja bym rzeczywiście zamknął ryja, brzydko mówiąc, i wziąłbym, nie wiem, poszedł do studia i powiedział, słuchajcie, mówiliśmy, że nie zagrało to i to, bo aktorsko ten film się broni sam przez siebie. Technicznie też nie jest najgorzej. To nie będę mówił, że rzeczywiście bardzo złe efekty wizualne w Shazamie. Nie. Wygląda ładnie, aktorsko jest w porządku, tylko krótko mówiąc ta fabuła niespecjalnie się jakoś zgadza. Albo gdy The Rock chwytał gołymi łapami lecącą torpedę. Nie wiem, czy lecącą torpedę, ale coś było podobnego chyba z helikopterem w tym filmie, chyba Wieżowiec, taki nosi tytuł, czy może Trzęsienie ziemi. Już kurczę, teraz nie pamiętam tego, tyle tych rockowych filmów było, że ciężko aż powiedzieć. Jakoś nie zwracam uwagi na te łapki w górę na platformach streamingowych. Tak, ty nie zwracasz, ale platformy zwracają na to uwagę, wiesz? Dlatego na przykład 365 dni, dlatego 365 dni dostał tak szybko kolejną część, bo oprócz tego, że zgadzały się wyświetlenia, to była ilość tych łapek, to wiesz, to jest tak samo jak na przykład YouTube i na przykład domyślam się, że TikTok, ja akurat więcej wiem na temat algorytmu YouTube'owego, bardzo ich interesuje wszelkiego rodzaju łapy w górę, łapę w dół, dla YouTube'a to nie ma znaczenia, bo to jest po prostu interakcja. Czy tobie się ten film dany podoba, dany na przykład live, czy dany ci się nie podoba, nie ma znaczenia, bo chodzi o to, że ty weszłaś w interakcję. Pamiętajcie, YouTube'owy algorytm ma tylko za zadanie jedno. Sprawić, ażebyśmy my jako widzowie dłużej oglądali, ażeby nam mogli wyświetlić więcej reklam. I to wszystko. A czy twój materiał jest o tym, że masz zrobionego live'a i kamera pokazuje, jak rośnie trawa, czy ty pokazujesz to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, czy ty omawiasz Johnson trollował Shazama, czy pokazujesz, jak nowa rakieta SpaceX leci w kosmos, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. I podobnie domyślam się, że jest z algorytmami HBO, Kanal Plus i tak dalej. Więc dla nich to jest ważne, ale w tym momencie to już jest inna sprawa, bo może mają jakieś tam przeliczniki na zasadzie, tyle było wyświetleń, tyle łapek w górę, to rzeczywiście to się jakoś przelicza na subskrypcję, kto kupił abonament i tak dalej. No ale to już, krótko mówiąc, to już jest wyższa matematyka. Na Kanal Plus Online możesz oznaczyć, czy oceniasz film pozytywnie, negatywnie, czy masz neutralny stosunek. Proszę bardzo. Nie ma tego akurat na Netflixie, na Disneyu tego akurat nie ma. Zauważyłem, że robisz się wulgarny, widać dziadostwo ogarniające kino też cię przelewa, nie dziwię, co się dzieje. Rzeczywiście, tak troszeczkę gadam, słuchaj, Władca Lalek mi się rzuca na mózg. Władca Lalek. Oglądanie 15 części po prostu i robieniu tylu bluzganych recenzji. Powiem tak, do tej pory nagrałem 14 części Władcy Lalek. Jedną część, jak do tej pory, z opublikowanych byłem w stanie polecić. To chyba rzeczywiście mówi. Był film o Roku z wieżowcem, faktycznie też pełen absurdów. Zgadza się. A co tu się dzieje? Co za zbiorowisko? Cześć fanboy, witam cię bardzo serdecznie. Dla odmiany mówimy sobie o Roku i o tym, jak trollował Shazama. I rzeczywiście, że Shazam to nie jest kino rewelacyjne. I oprócz tego, że jesteśmy na YouTubie, to jesteśmy na TikToku i tutaj dołączają nowi widzowie. Bardzo witam, bardzo serdecznie. Piotr Gdański, zaproś. Nie zapraszam na razie do wspólnego live'a, tym bardziej, że to jest mój pierwszy live na TikToku, nie wiem jak się robi wspólnego live'a, więc to powiedział Zachary Levi, może być grubo, może być smutnie, the truth shall set you free, zresztą podpisał, czyli prawda cię wyzwoli, grubo, naprawdę grubo się dzieje, jak się okaże rzeczywiście, że jeszcze zrobi na przykład jeden czy drugi, bo pamiętacie, w Hollywood jesteś tak dobry jak twój ostatni film. Baywatch stracił kasiorę. Black Adam stracił kasiorę. A czemu co tu się działo?
Co mi się tutaj z tym live'em stało? Chyba, że jakiś limit jest na... No nieważne, będę sobie patrzył później. Rzeczywiście, że może się okazać, że skoro jeden film stracił, drugi film stracił, może okazać się, że lipa, pani majster, my już ciebie nie chcemy, a na pewno nie za taką kasiorę, więc dziękuję bardzo. No zobaczymy, panie i panowie, czas pokaże, czy The Rock powróci w glorii chwały, czy jednak podziękuję mu i powiedzą, panie Hawranek, my już nie chcemy, dziękuję bardzo, do widzenia i tak dalej, i tak dalej. A tutaj fajnie nawet tutaj to światło tak wygląda elegancko, super, bardzo ładnie. Zresztą tutaj widzicie z innej kamery, co prawda, ale tutaj widzicie Frediego, a tutaj jest Mika z mojego filmu, czyli z filmu Dzieciak. A czemu tutaj się... No dobrze już jest. I elegancko, i elegancko. Super. Słuchajcie, jutro wjeżdża Krzyk 6. Możliwe, że jeszcze dzisiaj wjedzie dla wspierających, więc sprawdźcie naszą prywatną grupę, czyli Skruchowisko VIP, sprawdźcie Patronite'a, bo możecie i tak, i przez YouTube'a, i przez Patronite'a możecie wspierać to już jak to rzeczywiście woli. Wiecie dokładnie jak to jest. Za tydzień się widzimy? Tak, jak najbardziej. Co prawda w piątek, w najbliższy piątek polską premierę ma Kubuś Puchatek, no ale już tą recenzję zrobiłem. Zobaczyłem, bo ostatnio udało mi się, gdzie mam mój kapownik, no nie, tutaj nie powiem, ale udało mi się nadrobić kilka fajnych animacji DC, nomen omen, między innymi Batman, The Doom That Come to Gotham City bodajże. Oczywiście fajna, ciekawa i jest warta, więc możliwe, że akurat jakąś animację omówię, żeby rzeczywiście bo są warte akurat omówienia, a poza tym ta moja ulubiona kreska i tak dalej, a dokładnie wiecie jak to jest. Więc na żywo widzimy się w niedzielę. Jak już mówiłem, we środę wjedzie kolejny Władca Lalek, bo prawie wszystkie recenzje są już nagrane. Zgadza się. Premiera filmu Missing od twórców Searching w Polsce. No widzisz, muszę akurat sprawdzić. U mnie, tak jak mówiłem, czasami jest tak, że niektóre premiery są dużo wcześniej, więc mam do nich dostęp, tak chociażby przy okazji Kubusia, a inne no, na przykład są albo tak samo, albo czasami później. No, na dwoje babka wróżyła, dokładnie wiecie, panie i panowie, jak to jest. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo i co? I widzimy się za tydzień. Cześć.